Wszystkie testy, modyfikacje i próby wykonane zostały przez profesjonalnego wariata. Jakiekolwiek naśladowanie może skończyć się utratą zdrowia, życia oraz utratą wartości sprzętu. Nie powtarzajcie tego w domu i poza domem. Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku szopkowym, warsztatowym. Dzisiaj będę, tak jak zapowiadałem, zajmował się zaciskiem tylnego hamulca, który, jak wiecie, strasznie tarł mi o tarczę i będę musiał go wyregulować, tak jak mówiłem. Będę musiał wyciąć mocowanie i naspawać na nowo, bo powiem Wam, że robiłem korektę i rozginałem sobie widelec, bo żeby łatwiej koło mi wchodziło, hydraulicznie po prostu, wziąłem silniki. Mogę też Wam to pokazać, ale to Wam teraz tylko powiem. Wsadziłem sobie normalnie taką żabę do podnoszenia samochodu i rozgiąłem troszeczkę widelec. Też troszeczkę musiałem nagiąć właśnie te moje mocowania. Znaczy poprzez te mocowania chciałem nagiąć troszeczkę rurkę, żeby odsunąć delikatnie zacisk, bo mi tarł, słuchajcie, o silnik. No i te wszystkie naprężenia spowodowały to, że to wszystko jest w niewłaściwych kątach, pracuje i nie da się wyregulować w żaden sposób, żeby hamulec nie trzeszczał, żeby mi nie tarł po prostu o tarczę. No bo jest po prostu krzywo, wszystko jest tak naprężone. Więc dzisiaj odetnę te mocowania i naspawam je na nowo. Ale zanim do tego dojdziemy, to Wam jeszcze pokażę, co zrobię. Kupiłem już takie fachowe, słuchajcie, dystanse, podkładki pod tarczę hamulcową, widzicie? To jest akurat trójka i jeszcze kupiłem dwójkę, czyli łącznie mam 5 mm. Takie odsunięcie musi być od silnika, żeby nie tarł mi zacisk o obudowę silnika. Do tej pory mam tam podkładki po prostu powtykane. Zresztą Wam pokażę zaraz. No i teraz właśnie założę sobie takie dystanse, już fachowo. Dystanse zakupiłem na nexon.pl od chłopaków. Mógłbym je zrobić sam, ale generalnie ja wspieram wszelką inicjatywę elektromobilności, jeżeli chodzi o rowery, i dam chłopakom zarobić. Kupiłem u nich, często u nich kupuję różne rzeczy, także polecam, jakby ktoś chciał dystanse. Bardzo fajne i wysyłka tania. Przede wszystkim to jest najważniejsze. A jeszcze jedno Wam powiem na temat GoPro, słuchajcie. To jest GoPro 7, którą de facto spisałem już na straty, ale zrobiłem pewien jeden manewr i powiem Wam, że używam ją intensywnie od 4 dni. Od 4 dni, zaznaczam. Ani razu się nie zawiesiła, nagrywa perfekcyjnie. No powiem Wam, że jestem w szoku. Jestem generalnie w szoku, dlatego ją ciągle używam. Co zrobiłem? Możesz tu siedzieć. Słuchajcie, co zrobiłem? Banalną rzecz. Przywróciłem ustawienia fabryczne. Po prostu zrobiłem reset fabryczny, ale po resecie fabrycznym oprogramowanie zostaje nie te, co było przy zakupie, tam nie wiem, 1 chyba 4, co tam było, tylko jest 1.9, najbardziej aktualne, które robiłem wcześniej, ale zrobiłem tylko, właśnie jak mówię, reset fabryczny. Wygląda na to, że po każdym update'cie należy zrobić reset fabryczny i wszystko będzie chodzić. No, mówię Wam, chodzi perfekcyjnie, nic się nie zawiesza w porównaniu do 9, którą właśnie teraz nagrywam, która już chyba z 5 razy się podwiesiła. Ta nie zawiesiła się ani razu od momentu właśnie przywrócenia do ustawień fabrycznych, więc polecam, sprawdźcie. Nie wiem, czy u mnie taki świart po prostu, ale podejrzewam, że tak właśnie jest, że jest dobrze, że tak właśnie trzeba postępować. Nie wiem, czy macie GoProsa, spróbujcie, jak Wam się zawiesza, spróbujcie zrobić to, co Wam mówię. Przypomnę Wam tylko jeszcze o trwającej promocji i o moim kodzie rabatowym na stronie asoldbike.com, gdzie możecie kupić fajne zestawy pomniejszone o mój rabat 30 €. Link do zestawów oraz kod rabatowy oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Naprawdę Wam polecam, bo ceny zestawu są rewelacyjne. Wysyłkę macie gratis z magazynów europejskich. Nie czekacie długo na przesyłkę, także polecam, zerknijcie. A teraz zaczynajmy odcinek. Jak widzicie, już tutaj sobie ściągnąłem zacisk. No. Zobaczcie, jaka tam, widzicie, jaka jest odległość. Tutaj mi chodzi o te podkładki, są powtykane i jeszcze jest podkładka z tworzywa sztucznego, ta co była przyszła na starcie, jest założona. Wiem, to niewłaściwe rozwiązanie, dlatego teraz zastosujemy zamiast tych podkładek takie fachowe już dystanse. Tylko najpierw muszę ściągnąć koło. Musimy ściągnąć koło najpierw właśnie, żeby te dystanse założyć chociażby, nie? Więc odetnijmy sobie wszystkie. O. Niestety tutaj, żeby ściągnąć koło, to musiałbym rozłączyć przewód. W starym, jedyny minus tutaj jest taki, że ten przewód jest
Tam sobie owinąłem go teraz i nie mogę styczki wyciągnąć, więc muszę z całym całkowicie kablem podłączonym położyć sobie tutaj na stole. O tu. I będę, kurczę, zaraz działał. Zobaczcie, jak sobie fachowo tutaj unieruchomiłem rower. Przykręcona decha, po prostu ten silnik jest dosyć ciężki i bez tego łatwo się przeważa, nie? No tak, to jest najprostsze sposoby, są najlepsze. No dobra, ściągnijmy koło. Marcel pójdzie na łatwiznę i sobie odkręcę w ten oto sposób. Dziękuję bardzo. To moja fachowa podkładka, słuchajcie, zrobiona z obciętej nóżki, widzicie? Ta, co mi tak latała. Stwierdziłem, że do niczego mi nie jest niepotrzebna, a brakowało mi podkładki, bo oczywiście pogubiłem już część, więc zrobiłem z tego. Dobra, to trzeba jakieś jedno miejsce, bo zaraz znam życie, to będzie to wszędzie fruwać. Tutaj nie mam podkładki, kurczę, też muszę zdobyć, ale tutaj generalnie nie trzeba za bardzo, bo jest tak grubo naspawane. Dobra, możemy wyciągać. Teraz tak ciasno tu zrobiłem i o. Cyk. Kabelek jak zwykle przeszkadza. O, tak musimy zrobić. Kabel musi być podłączony, więc sobie tak położę. Dobra, odkręcamy tarczę. Jak widzicie, tu są nieoryginalne śruby, ale też dobre. Nie mam po prostu oryginalnych. Gdzieś mi się zawieruszyło. Widzicie, mam takie dłuższe śruby, bo musiałem zastosować dłuższe ze względu właśnie na ten dystans. Są bardzo dobre. No, to jest mój dystans. Wiem, nieprofesjonalny, ale to było tymczasowe rozwiązanie. Cholernie ciężko było to założyć, słuchajcie. No tak, Marcin, posypało się, dobra, niech spadnie na razie na stół. To musimy przeciąć, bo przecież... O! Dystansiki. Elegancko. Najgorzej, że trzeba dwa założyć, nie? Marcin, czemu nie założyłeś jednego na 5? No nie mogę znaleźć. A potrzebowałem 5 akurat, więc będzie tak. Trudno. Wyrównajmy sobie, żeby równo leżało. I teraz sobie tak. Cyk. Powyrzucajmy, żeby jakoś to ustabilizować. I skręcamy. Skręcamy i będzie po sprawie. I mamy to. I gut malina. Gut malina. Jak to wygląda teraz? No zobaczcie. No i tak ma być. Dobra, sprawdźmy tylko, to na pewno będzie dobrze. Idealnie. Zobaczcie. Widzicie to? Zresztą zobaczycie później. Jest odległość, jest spoko. Koło na razie z boku. Przykryję jakąś śnoską, bo teraz jest grubsza sprawa. Uprzątnę te burdello tutaj i wycinamy. Tu przykryję tylko kółko, żeby coś tam, wiecie, różnie bywa. Tak, Marcin, szmatą, żeby się zapaliła najlepiej. Nie, nic się nie zapali. Bierzemy skalpel i tniemy. Dobra, jedno odpadło. Boże. Nie mam żadnych szczypiec, muszę te... Mamy, może wykorzystamy jeszcze raz. Tu będzie problem, bo jak widzicie, będę musiał, tak jak wjadę tarczą, niestety tu utnę pół tego ucha. No jest, to ucho jest nie do wykorzystania, więc dobra, jedziemy. No jednak trochę się tam coś udało. Dobra, teraz to ładnie
wyprofiluję. Być może uda mi się wykorzystać te same mocowania, ale to zaraz zobaczymy. Zakładam koło i zobaczymy, jak to będzie. Bardzo dobrze. Widzicie, jak jest rozgięta rama troszeczkę na boki, to koło samo wpada. Dobra, przykręćmy sobie tak, wiecie, już finalnie jakby miało być. Ale co to tak? No właśnie. A co to tak nie chce wejść? Coś nie życem, czemu to? O, teraz jest ok. Sobie dokręcimy. Nie z za dużą siłą. Tak, tylko. No. A właściwie z większą siłą. Good malina. Zacisk idzie tak. Tak idzie zacisk. I teraz tak, gdzie były te? To było tu. Tak sobie przykręcimy. Nie tak było, Marcin, nie tak. Tak było odwrotnie. O tak. Fu. O, w ten sposób było. To było tak, a to było o tak. Zobaczcie, ile spierdzieliło, widzicie? To moje przegięcie. Więc tak, o tak, widzicie? Tak być nie może, więc teraz jak tutaj złapię, muszę coś tutaj grubszego zastosować. No, bo tu nie ma do czego spawać. Muszę to odsunąć po prostu w tą stronę. Zastosuję po prostu podkładki. Podkładki zresztą z zacisków, które dostałem, nawet mam dłuższe śruby ku temu. Ta jest idealna, tu też dałem. Tutaj wyszła jedna, widzicie? Jest jedna. Te dwie to za dużo może być. To trzeba zastosować, może jedna starczy. Zaraz zobaczymy, bo one są dosyć grube. No dobra. Ja myślę, że taka jedna starczy. Obspawam to teraz ładnie, elegancko. Myślę, że będzie ok. Dobra, idę po spawarkę i jedziemy ze spawaniem. Wszystko ustawione. Jedziemy z koksem. Jedziemy z koksem. Ostatecznie tak to wygląda. Jest po jednej podkładce takiej oryginalnej, generalnie powiedzmy z uchwytu. Znaczy się za zacisku. O takie jak tutaj, tylko że tam pod spodem. Widzicie? O, tu wystaje kawałek. I tu jest też jedna i mniej więcej jest, zobaczcie, równo. Teraz to ładnie przespawam i będzie G. Spawam się z jednej, zrzucam koło i obspawam z drugiej. Jest ze mną moja gadająca spawarka. Chodź tu. Trzeba poprosić fachową pomoc, bo mnie się koło rusza. I z tamtej strony, tylko się o kable nie zabij. Widzisz, tak mi koło jeździ, nie? Trzeba je nacisnąć w dół, o w tą stronę. Nie znam, o tak, żeby mi nie odjechało. Ja tylko tu złapię i będziesz mogła tak powiem. Mimo, że tu nic nie widzę. Perfekto, możesz iść. I otrzymie. Tylko liznę, bo nie chcę. Bo widzę, że na tarczy troszeczkę odprysków jest, już trzeba będzie poprawić co nieco, ale trzeba było prysnąć, Marcin.
środkiem antyodryskowym. No, trzeba, żeby nie przewierało. Trzeba było tak zrobić, ale zapomniałem. Zrzucam teraz koło i spawam dalej. No, jakie spawiki. Weźmy sobie na tarczę, żeby nie leciało. Odkręcę zacisk. Nie lubię w rękawiczkach robić, nie wiem jak wy, ale nie lubię. Dobra, tutaj wszystkie śrubki kładźmy w jedno miejsce, żeby nie było. A, gorąca nakrętka. No i dobra, teraz możemy spawnąć dalej. Są stare spawy, więc spokojnie dałem. To też będą stare spawy? Tak. Spokojnie dałem na 3,5 mm. Jak wiecie, mam spawarkę z Synergią. Ona myśli za mnie, bo ja spawać nie umiem. No dawaj. Gaduła. Minus. Gdzie my tu możemy minus strzelić? Tu będzie dobrze. Mam nadzieję, że złapię tutaj. Nie ma minusa. Kurde, łeb sobie ostrzygłem i wszystko mi się ześlizguje, kurde. Maski, GoPro na czole. Masakra. Dupę tam bez maski będę jechał. No. Nawet dam, kurde, ciut więcej. No dobra, dam tą maskę, bo mi na łeb leci. Kurde, wióry mi, nasze wióry. Te mi lecą, kurde. Teraz jak mawiał mój ulubiony youtuber, no bardzo dobra robota. Wyśniemy. Jak fabryka. Tu też machniemy od razu. No, bardzo dobra robota. Teraz tamto też pomaluję, tak żeście sugerowali. Kolega jeden sugerował w komentarzu właśnie, żeby tamto tak zrobić. Tak zrobimy. Dobra, poczekam aż trochę przeschnie. O, już Marcin tutaj zrobimy za dużo. Za dużo towaru dałeś. O. Trochę przeschnie, co potrwa dużą chwilę. I składamy wszystko do kupy, zobaczymy jak to działa. Dobra, ja myślę, że będziemy już finalnie to skręcać. Tak jak ma być. Cyk, fuch, tutaj nic nie było. Muszę zdobyć, kurde, taką nakrętkę. Gdzie jest mój klucz? Tu jest. Okej. Nie martwcie się, nie przepierdzielę. Nie przepierdzielę niutków. Tym kluczem jest ustawiony na słabszą moc. Tak jeszcze będę to dokręcał, słuchajcie, ręcznie. Kręci się luźno, nic nie trzeba. Dobra. Zacisk. Panie, zacisk. Dobra. Teraz to. Dobra. I teraz spinamy na maksa. Jest elegancko. Napinamy. Spróbujmy je dokręcić. O, jest good. Teraz to już się ustawił. To jest teraz kwestia, jak naciskam hamulec, widzicie? Nic nie pracuje. Chodzi mi o to. Tam jak naciskałem, to on cały tak na boki chodził, znaczy wtedy było naprężenie,
A teraz jest G. Coś obciera, ale to zaraz zdiagnozujemy, co będzie ok. Pokażę Wam, jak sprawdzam centrowanie tarczy hamulcowej. Tu mam kawałek cyny nawiniętej, może być też drucik i do tarczy, jak wiecie, jak czujnik, i sobie obracam i obserwuję mniej więcej przestrzeń, jaka jest, nie? Słyszę, że gdzieś obciera. Teraz gdzieś tu obciera, palcem sobie zaznaczam i patrzę, co się dzieje. Tu jest szparka taka, a tu, gdzie nie trze, jest ciut większa, wiecie? Ale te mikro tarcia, takie co są, klocek, one się dotrą podczas jazdy i będzie dobrze, więc nie ma się co przejmować. To, że teraz je słychać, to nie znaczy, że będzie je słychać w trasie. Wierzcie mi, parę razy zahamujemy i będzie ok. Dobra, spinam to wszystko i kończymy sprawę. Tak tylko sprawdzałem sobie, czy jest mniej więcej. Wszystkie śruby zabezpieczyłem takim oto specyfikiem, jak mu się mówi, Lokta 1.4.2 niebieskim. To raz, a druga sprawa, tutaj trzeba zabezpieczyć koniecznie, bo może być niedobrze. O, patrzcie, chociażby zwykłą taką opaską, bo przecież jest łatwo naprawić, trudniej można, ale do łatwych nie należy. No i tak ostatecznie to wygląda. Fabryka. Nie, no, te sprawy trochę może nie wyszły teraz tym razem, ale bez przesady. Najważniejsze, że hamulec działa. Patrzcie, jak tłoczki ładnie chodzą. Nic nie przegina na boki. Jest good malina. Teraz na pewno będzie dobrze. Marcin, ładna pogoda, a ty znowu siedzisz, kurde, w swojej szopie i grzebiesz. Wiem, ładna pogoda. Zaraz idę na grilla. A jak? Będziemy już kończyć. Jak mówię, następny odcinek to chyba zrobimy sobie z ZN2 i pojadę sobie sprawdzić na samej manetce te nasze testowe 50 km, jak to będzie wyglądało. Niektórzy głoszą, że TSDZ2 nie powinien jeździć na manetce, no ale sprawdzimy to, jak to wygląda w praniu. Powiem Wam, że może też wpadnie mi w ręce do testowania totalny legal. Silnik 250 W, 36 V. Przetestujemy sobie taki silnik, zwykły silnik, na co będzie można sobie pozwolić, dla kogo ten silnik będzie, ale to za jakiś czas. Jeszcze nie wiem kiedy, za jakiś czas prawdopodobnie wpadnie w ręce takowy silniczek zwykły. No a na dzisiaj będziemy już kończyć. Przypomnę Wam tylko o promocji na stronie swbike.com i o moim kodzie rabatowym na 30 eurosów, które macie do zrealizowania w sklepie właśnie tym swbike.com. Zestawy są bardzo tanie, wysyłka gratis, szczerze polecam. Ponad 60 osób już, słuchajcie, kupiło te zestawy, także naprawdę oferta jest warta uwagi. A jak już o zakupach mowa, słuchajcie, to posłuchajcie krótkiej reklamy. Pytanie do Was, czy często kupujecie coś na Allegro, AliExpress, tudzież w sklepach internetowych takich jak RTV, AGD, MediaMarkt, Media Expert i wiele innych podobnych, na przykład albo rezerwujecie coś przez Booking, na pewno niektórzy z Was to robią. Informuję Was, że istnieje możliwość zwrotu części poniesionych kosztów, jakie wydajecie właśnie na tych portalach i nie tylko na tych portalach, bo program cashbackowy Letishop, o którym tutaj właśnie mowa, ma w swojej ofercie ponad 3000 różnych firm, z którego możecie odzyskać cashback i to naprawdę się opłaca. Słuchajcie, ja ostatnio na Bookingu rezerwowałem sobie tygodniowy pobyt dla całej mojej rodziny w Krakowie za 1200 zł. Słuchajcie, 1200 zł, tak się udało, taka promocja, ale mniejsza o to, cashbacku dostałem 80 zł. 80 zł dostałem cashbacku, także zapłaciłem te 1200 parę i 80 zł wróciło to z powrotem w postaci właśnie cashbacku przez Letishop. To jest bardzo proste, słuchajcie. Wchodzicie na stronę, rejestrujecie się, link macie oczywiście w opisie filmu. Rejestracja jest bardzo prosta, nie sprawi Wam żadnego problemu. Jeżeli korzystacie z komputera robiąc zakupy w internecie, Letishop ma dostępną wtyczkę, którą instalujecie sobie w Waszej przeglądarce i gdy wchodzicie na daną stronę, czy to nie wiem, przykładowo Allegro,
AliExpress lub jak mówiłem Media, czy tam RTV AGD, Booking, od razu Wam u góry miga, że na tej stronie dostępny jest cashback. Klikacie w przycisk aktywuj i już możecie wybierać ofertę i cashback do Was wraca. Także bardzo proste, można powiedzieć, zarabianie, a wręcz odzyskiwanie pieniędzy, odzyskiwanie części pieniędzy, które wydaliście na zakupy. To nic nie kosztuje. Sama rejestracja nic nie kosztuje, zyskujecie tylko Wy. Jak to działa? No to działa bardzo prosto. Letishop, słuchajcie, dzieli się swoją prowizją, którą dostaje właśnie z przekierowania z Letishop właśnie do tego portalu, na przykład do Allegro. Płaci Letishop prowizję za przekierowanie klienta, a Letishop z kolei dzieli się tą prowizją właśnie z Wami i to jest właśnie Wasz cashback. Także naprawdę się to opłaca. Ja powiem Wam, że ja już chyba z 400 zł na tym zaoszczędziłem, bo ja bardzo dużo kupuję, zwłaszcza na Allegro i AliExpress. Także polecam, link macie w opisie, rejestrujcie się, bo naprawdę warto. Po prostu kasa Wam wpada z powrotem do kieszeni. No, to już wiecie teraz, jak zaoszczędzić trochę grosza robiąc zakupy w necie. Skorzystajcie, bo wiele osób już skorzystało, ja również. To kupię, tam zarezerwuję, bo Booking, tak samo jak słyszeliście, kto bierze w tym udział, i kasa po jakimś czasie, parę tygodni czekacie, aż Wam zwrócą tą kasę, ale dostajecie, także bez problemu kasa do Was wraca. Dobra, w tym odcinku będziemy kończyć. Słuchajcie, dzięki, że byliście ze mną. Jak Ci się podobało, daj łapeczkę w górę, a jeżeli nie, to w dół. Zasubskrybuj kanał. Kochani, słuchajcie, subskrybujcie kanał, bo dużo z Was ogląda mój kanał i nie subskrybuje. Subskrypcje są dla mnie bardzo ważne dla zasięgu mojego kanału, także dla Was to jest jedno kliknięcie, dla mnie to naprawdę wielka sprawa. Także róbcie to jak możecie. Jeżeli chcesz wesprzeć w jakikolwiek sposób mój kanał, to po prostu postaw mi kawę. Link masz w opisie filmu. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Sayonara!